Magia Beskidu Niskiego i kolejne miejsce, które warto zobaczyć. Nieistniejąca, a może istniejąca wieś Jasiel. Na pewno miejsce pełne historii i przyrody. Tutaj, śladami łemków, odkryjesz spokój doliny otoczonej rezerwatem Żugliska Jasiołki. To tereny, gdzie historia splata się z naturą, gdzie bitwy i legendy karpackie wciąż żyją w krajobrazie. Tu mamy 2 godziny spaceru. Witajcie kochani. Kolejna miejscówka. Ta tym razem całkowicie w dziczy, w lasach, daleko od ludzi. Internet na jedną kreskę, w zależności kto jaką sieć ma. I stąd będziemy się wybierać do źródeł z Jasiółki. Plac wygląda tak jak widzicie, nie ma niczego, żywego ducha nie ma. Tam jest miejsce na ognisko. Tutaj się można schronić pod daszkiem, można coś zjeść. Parking bardzo duży. Na miejscu znajdziecie wszystkie niezbędne informacje o szlakach turystycznych i rowerowych, wraz z mapą oraz krótki rys historyczny związany z wydarzeniami z I wojny światowej i ze szlakiem przebiegającym przez to miejsce. Zmiana miejsca, od parkingu żeśmy podjechali trochę dalej i idziemy teraz do źródlisk Jasiółki. Ścieżka do źródeł Jasiółki w całkowitych odstępach. Nie ma tu nic ani nikogo. Cisza, spokój. Na tablicach tylko informacyjnych z przodu, że można spotkać wszystko. Niedźwiedzie, wilki, łosie. Turystów praktycznie zero. Bardzo mało ludzi tu, nie? No, W ogóle w Beskidzie Małym jest mało ludzi. nawet wcale. Trasa od parkingu tam i z powrotem to jest niecałe 9 km. Myśmy podjechali kawałek bliżej, to może będzie z 8 km w sumie tam i z powrotem. Może trochę ponad. Ale jest tu dziko. Nie ma nic. A te tablice stoją tu dlatego, żebyście zobaczyli, jak to miejsce jest ogołocone z drzew. Mniej więcej w połowie drogi szlak wprowadza nas do serca historii tego miejsca, gdzie opowieści i upływający czas wchodzą w dialog z krajobrazem. Witajcie w Jasielu, miejsce, które choć nie istniejące już dziś, wciąż odzwierciedla ducha przeszłości. Od wieków Jasiel tkwi na tej ziemi i jest świadkiem dziejów zanurzonych w górskich stokach łagodnie opadających do Doliny Jasiela.
Przez ciemne chmury I wojny światowej, przez zamęt operacji dukielsko-preszowskiej, aż po krwawe strony marcowych bojów 1946 roku, Jasiel niejednokrotnie ukrywał się smutkiem i bohaterstwem. Dziś Jasiel nie istnieje już fizycznie, lecz ducha tego miejsca nie sposób zapomnieć. Świadectwa przeszłości przywołują wspomnienia, ruiny strażnicy, cerkwisko czy cerkiewny cmentarz i krzyże przydrożne. Tu, gdzie ziemia szepcze historię, zapraszamy Cię, byś dotknął korzeni naszej przeszłości, byś zobaczył i sam odkrył, jaką jedną z wielu tajemnic szczerze przed nami Beskid Niski. Tutaj cmentarz żołnierzy radzieckich, którzy zginęli podczas II wojny światowej, ale niestety no tak to wygląda na dzień dzisiejszy. Ale tak wyglądają prognozy. Jeszcze Nie no, oczywiście. sprawdzaliśmy na 3 godziny do przodu słońce. Uciekamy. Ale pięknie tu, nie? Cały czas jakieś takie przełomy, rzeczka. Tu, cudnie. Ale ona, zobacz jak ona rwie jak jest w powodzie. Jak dużo deszczu spadnie, nie? Na tym zakręcie aż wyrywa. Ale to cudnie. No to są bobrowiska, nie? Tutaj widzicie efekty pracy bobrów. Idziemy wzdłuż takiego potoku Jasiłka, zobaczcie. Pełno bagien tutaj tego typu. Takich strach wejść. Źródła Jasiółki tkwią w sercu Beskidu Niskiego, na wysokości około 800 metrów nad poziomem morza, w Jaśliskim Parku Krajobrazowym. Ta malownicza rzeka snuje się przez krajobrazy, tworząc przepiękny przełom pomiędzy górami Ostrą a Piotrusiem. Przez lata Jasiółka malowała historię, mijając wieś Jasiel, Ścianę, aż po tereny dołów jasielsko-sanockich. Dla turystów, którzy lubią być świadomi, gdzie są, jej bieg zaprasza do refleksji nad naturą i historią regionu. Jasiółka to potok o długości 76 km przecinający malownicze pejzaże, kończąc bieg w Jaśle, gdzie wpada do Wisłoka. No i jesteśmy w celu. Czwarty z Jasiółki. To jest pole namiotowe, można się tutaj przyjechać, rozbić. Piękna sprawa, super. Od górnej drogi trzeba przejść 4,5 km. Jak ktoś lubi, oczywiście wszystko jest za free, nie trzeba płacić. To tutaj przyjechać na 2-3 dni, ognisko można zrobić. Super, naprawdę pięknie. I trochę wody jest, żeby sobie stópki pomoczyć. Świetnie, naprawdę miejscówka przednia. A wszystko to, co widzicie po lewej stronie, to jest Jasiółka. Te wszystkie moczary. Pole biwakowe w Jasielu położone w niesamowitym miejscu, z dala od cywilizacji i trzeba tam dojść, mimo ubitej drogi. Oprócz uroków przyrody, warto wspomnieć o głębokim znaczeniu historycznym tego miejsca. Tutaj, w pobliżu pola namiotowego, miała miejsce tragiczna zasadzka na polskich żołnierzy dokonanych przez siły UPA w marcu 1946 roku. To wydarzenie, chociaż bolesne, stało się nieodłączną częścią historii Jasiela. Ku pamięci tych wydarzeń został wybudowany obelisk, który znajduje się tuż przy polu biwakowym. Pięknie tu, ale niestety pogoda się rozsypała. Idziemy zobaczyć, czy jakiś tu internet jest, czy coś. Sprawdziłem prognozę, czy wracać w deszczu, czy odczekać z godzinę, półtora. Pada. Słuchajcie, takie fajne miejsce. Już podleję tą zieleń. No. Takie fajne miejsce, my idziemy dalej. Super sprawa. Chcę tu wyjść, może sobie przyjechać. Zobaczcie, ogień pali, tutaj pan jest na bieżąco, urzęduje. Pięknie. Burza nas ominęła, dzięki Bogu. Deszcz nas trochę złapał i zmoczył.
Ale ciuchy wodoodporne mamy, to nic się nie dzieje. Nie jesteśmy z cukru. Zobacz tam jak pięknie. Pięknie tutaj jest. Zobaczcie. Jedziemy jeszcze na punkt widokowy. - 647, tętno 120. Ale zobaczcie. Cudnie. Pięknie. Jak Ci się podoba ścieżka? Fajna, naprawdę fajnie. Przyjemnie. Lajtowo. Cały czas taką drogą idziemy. Jak to. Naprawdę super. Rezerwatem przyrody. Ładnie pachnie, przyrodą pachnie. Zero ludzi. Cichutko, spokojnie, słuchaj, to zobaczcie w dół. Widzicie? Polecam każdemu, z dzieckiem nawet. Tak. Świetna sprawa, nawet warto sobie wziąć namiot, wyjść sobie po południu, iść na koniec tej ścieżki, tam na to pole namiotowe, tam się rozbić, spędzić sobie wieczór, grilla, ognisko jakieś, coś zrobić i przyjść z powrotem na drugi dzień, czy tam za 2 dni, czy nawet na weekend. I wszystko po kosztach. Nie płacisz za nic. Tu za parking, za samochód się nie płaci też nic. Zresztą tutaj też będzie na tym parkingu, można sobie stanąć. Wakacje wcale nie muszą być drogie. Kochani, dotarliśmy do końca. Tutaj jak nasze auto stoi, to jest miejsce, dokąd możecie maksymalnie tutaj dojechać. Dalej już niestety trzeba iść z trampka. Cała trasa tam do tego kampingu. Ile wyniosła? 9 km 300 metrów stąd.